dzisiejszym odcinku. No, dzielny jest ten mój piesek. Kochana jest. Jest fajnie, jest pogodnie, wszystko jest po prostu pięknie. Najpierw mieliśmy przeprawę z psami pasterskimi, a teraz jesteśmy na 1925 metrów. Zimno tutaj jest jak nie wiem. O, już jest akcja z psami. Musiałem zejść do miasta, dlatego że skończyły nam się jedzenie. Później były fragmenty okopów francuskich, zdaje się, że z II wojny światowej. A dalej była przeprawa przez autostradę Bejrut-Damaszek. Na miejsce nam się trafiło na noc tak naprawdę fantastyczne. Bo pies też był liczony jako człowiek. Do rana szczekała. Cały czas szczekała bidulka. Trzeba było sobie dać jakąś nagrodę, ale dostaliśmy w kość na tym podejściu. No dobrze dzisiaj poszło nam, naprawdę zasłużony odpoczynek tutaj na klifie, piękny widok. No i zobaczymy się dalej już na szlaku. Witam w kolejnym dniu w Libanie. Dzień zapowiada się pogodny. Jest po 8, a już słońce mocno świeci. A my po spokojnej nocy jesteśmy już spakowani. Teraz czekamy na śniadanie i będziemy ruszać dalej. A miejsce nam się trafiło na noc tak naprawdę fantastyczne. No, piękne to jest miejsce. My zaraz pójdziemy na śniadanie, a Ciebie zostawię tutaj z widoczkami z tego miejsca. No i zobaczymy się dalej już na szlaku.
piesek pięknie. No. Ale dostaliśmy w kość na tym podejściu. Była wspinaczka, ale za to piękna, więc teraz zasłużony odpoczynek tutaj na klifie, piękny widok za mną, pies odpoczywa, ja też, jest fajnie, jest pogodnie, wszystko jest po prostu pięknie. No i czas na kolejny krótki postój, ale taki naprawdę krótki, bo mamy jeszcze jakąś godzinę dnia, więc wykorzystamy to, żeby jeszcze iść dalej. A od ostatniego postoju przeszliśmy jeszcze spory kawał. Minęliśmy kolejny etap, że była 15, to postanowiłem, że pójdziemy dalej. Szlak cały czas piął się do góry. Dość powiedzieć, że już dzisiaj pokonaliśmy około 1500 metrów przewyższenia. Później były fragmenty takich okopów francuskich, zdaje się, że z II wojny światowej. A dalej była przeprawa przez autostradę Bejrut-Damaszek i tam posiedzieliśmy z takim panem w kafeterii, wypiłem kawkę, trzeba było sobie dać jakąś nagrodę. No a teraz minęliśmy jakiś kamieniołom, żwirownię, no i idziemy dalej. No dobrze dzisiaj poszło nam, naprawdę. Kilometrów dzisiaj przeszliśmy naprawdę sporo, więc jest dobrze. No ale teraz już trzeba pomalutku rozglądać się za miejscem na nocleg. Ale mówię, jeszcze jakąś godzinkę sobie powędrujemy.
jest trochę płaskiego, co? Rozbijamy namiot? Okej. Witam pięknie w kolejnym dniu na szlaku. My wczoraj tutaj znaleźliśmy miejsce na nocleg. Minęliśmy Rzymski Most i postanowiłem rozłożyć obóz. Pierwsza część nocy upłynęła bardzo spokojnie, fajnie nam się spało. Natomiast nad ranem Habi się obudziła. Coś zaczęło ją tu denerwować. Prawdopodobnie jakiś zwierz tutaj chodził. Wypuściłem ją z namiotu i do rana szczekała. Cały czas szczekała bidulka. Robiła tutaj obchód, biegała tutaj dookoła. Nie chciała wrócić. Mi się udało zasnąć mimo tego jej szczekania. A nad ranem podeszły psy pasterskie. I ona już tak biedna pilnowała mnie tutaj, że już z tego szczekania nie miała, już straciła prawie głos, już popiskiwała, już tak ją to dużo wysiłku kosztowało. Wyszedłem z namiotu, rzuciłem parę kamieni w kierunku psów, odeszły, więc teraz mamy już spokój. Obóz mam już spakowany prawie. Teraz dosycha jeszcze mata pod namiot, bo od ziemi łapie to jednak wilgoć. No i zaraz wrzucę to wszystko do plecaka, zjemy śniadanie i powędrujemy dalej. No, dzielny jest ten mój piesek, kochana jest. Teraz śpi, odsypia noc. No a jak ją nakarmię, to myślę, że pies dostanie znowu wigoru i będzie wędrowała dzielnie, tak jak każdego dnia. Kleszcza masz znowu, ale po tobie chodzą te kleszcze. Ruszamy.
Let's go.
Pierwsze trudne kilometry za nami, ale za to piękne kilometry. Najpierw mieliśmy przeprawę z psami pasterskimi, ale poradziliśmy sobie. Natomiast później przy rezerwacie zakończyliśmy kolejny etap szlaku libańskiego. No i weszliśmy do rezerwatu, ale wcześniej jeszcze pani sprzedała nam bilety, bo pies też był liczony jako człowiek. A wypiłem tam też kawę, zostałem poczęstowany, no a później zagłębiliśmy się w rezerwat. Było pięknie, chociaż bardzo mocno pod górę. A teraz jesteśmy na 1925 metrów. Zimno tutaj jest, jak nie wiem. Wieje, musiałem się ubrać. No a startowaliśmy z poziomu 700 metrów, więc naprawdę było co iść, było naprawdę pod górę. No a teraz idziemy, mam nadzieję, już w dół i dzisiaj krótszy odcinek, tak myślę, zrobimy, dlatego że pies no, powłóczy łapkami. Dzisiaj bidulka jest zmęczona, nieprzespana noc, więc postaram się dzisiaj przejść krótszy odcinek. O, to my już skończyliśmy na dzisiaj wędrówkę. Jesteśmy w mieście El Barak.
No niestety musiałem zejść do miasta, dlatego że skończyło nam się jedzenie. Źródeł po drodze też nie było, więc jej woda wyschła, że tak powiem, w butelce. No i jutro będzie piłowanie naprawdę ostro pod górę, bo żeśmy odeszli od szlaku chyba za 3 czy 4 km. I już jest akcja z psami, tutaj podchodzą i już niepokoją Habi. Spokojnie, piesku. Już dobrze. Także natomiast sama wędrówka fajna. Przez taki las cedrowy żeśmy wędrowali. Później było już tylko prosto i z góry, więc było fajnie. A teraz muszę uspokoić. No nie fajnie jest naprawdę z tymi psami tutaj, kurczę. 3 teraz tutaj atakują ją i kończę na dzisiaj. Muszę sytuację opanować, a my widzimy się. Hej! W następnym odcinku lecimy dalej. Nie wiem, czy przejdziemy dzisiaj cały ten etap. Mentalnie zbieram się też do wyjścia. Cały czas było pod górę, cały czas. Trzeba się z tym liczyć na szlaku, znowu się rozpadało. Tak się strasznie zrobiło zimno, wieje niesamowicie. Właściciele stwierdzili, że nie pozwolą mi spać na dworzu. Pierwszy raz w Libanie dostałem masło, no i chleb i mój ulubiony zater. A będę musiał się kontaktować jeszcze z kliniką. A po drodze minął nas samochód i troszeczkę nas straszył, i schowaliśmy się w takiej chacie jakiejś pasterskiej i dosłownie chwilę przed taką poważną ulewą ruszamy w dalszą drogę.